Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto jogurtowe z brzoskwiniami. Potrzebować będziemy na ciasto 2 jajka, szczyptę soli, pół szklanki jogurtu, pół szklanki oleju, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, szklankę cukru, 2 szklanki mąki, szklanka o pojemności 250, a tutaj mam 60 deko brzoskwi. Brzoskwinie zasypałam pół szklanki cukru i dodam jedną suchą galaretkę. Będę gotowała te brzoskwinie z tym cukrem około 10 minut. I należy te brzoskwinie wystudzić. Brzoskwinie zalałam na 2 minuty wrzącą wodą i obrałam ze skóry. Teraz jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam jogurt, olej, dodaję proszek oraz mąkę i całość mieszam. Ciasto o jednolitej konsystencji przełożę do formy. Formę 21 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Jeszcze zbierzemy brzegi. I przemieszam. I ciasto jogurtowe będziemy piekli około 45 minut w 170 stopniach. Wyrównujemy i ciasto wędruje do piekarnika. Pamiętamy o mieszaniu brzoskwi. Tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika. Brzoskwinie już mam przesmażone. Dosypuję suchą galaretkę i należy dokładnie pomieszać i pozostawiamy do ostudzenia. W tej formie należy bardzo dokładnie brzoskwinie z galaretką pomieszać. Ciasto mam upieczone, przekroiłam na pół, brzoskwinie mam ostudzone i tutaj mam 200 ml śmietanki 30%. Śmietankę ubiję. Jeżeli ograniczamy cukier, to nie dodajemy cukru, ponieważ galaretka jest słodka, ale jeżeli lubimy słodkie ciasta, dodajemy 3 łyżki cukru i śmietankę ubijamy z cukrem. A tutaj mam garść płatków migdałowych. Płatki migdałowe uprażyłam na złoty kolor na suchej patelni. Teraz śmietankę ubijam na sztywno. Śmietankę już mam ubitą. Łączę z brzoskwiniami i wyłożymy na przygotowane ciasto. Masę należy pomieszać. Jeżeli masa się okaże zbyt płynna, to należy chwilkę odczekać i tężejącą masę wyłożymy na ciasto. Troszeczkę należy poczekać, aby masa stężała. Masa już jest tężejąca. Wykładamy na
ciasto i damy do lodówki. Na wierzch, tak jak już wspominałam, posypię płatkami migdałowymi. Dociskamy i tą masą już bez brzoskwin rozsmarujemy po całej powierzchni i posypiemy płatkami migdałowymi i ciasto jogurtowe z brzoskwiniami powędruje do lodówki. Najlepiej na całą noc. No jeżeli mamy taką potrzebę, no to 2 godziny wystarczy, ale cała noc. I tak przygotowane ciasto jogurtowe z brzoskwiniami wędruje do lodówki. I tak oto wygląda ciasto jogurtowe z brzoskwiniami. Ukroimy kawałeczek. I tak wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto jogurtowe z brzoskwiniami.